Dzień dobry, po raz kolejny witam Was w tropikalnym raju na wyspie Panglao na Filipinach. Tym razem zabieram Was na wyprawę nurkową na wyspę Malapasca na spotkanie z rekinami. Oglądajcie i subskrybujcie. Malapasca to mała wyspa na północnym krańcu wyspy Cebu. Ma około 1 km szerokości i 5 km długości. Już sama wyspa jest niemal rajem. Długa, biała plaża, ciepła, czysta woda i charakterystyczni ludzie, bo przyjeżdżają tu niemal wyłącznie nurkowie. Już samo dotarcie tutaj stanowi wyzwanie. Jak dla nas, musieliśmy kolejno pojechać skuterem do portu w Tagbilaran, potem promem do Cebu, w Cebu wynająć samochód i przejechać 130 km na północ do portu Maya, a potem to już z górki, tylko 45 minut promem na Malapasca, a potem jeszcze 500 metrów pieszo do hotelu. Taka podróż zajmuje 12 godzin, a gdyby zamiast wynajęcia samochodu pojechać autobusem, to zajęłaby jeszcze więcej. Ale jest po co? Malapasca w środowisku nurkowym jest znana z niemal pewnych spotkań z jednymi z najpiękniejszych zwierząt – rekinami kosogonami. Rekin kosogon to wyjątkowy gatunek rekina, znany głównie z niezwykle długiej płetwy ogonowej, która może stanowić nawet połowę długości jego ciała. Nie jest on największym gatunkiem rekina. Jego długość to standardowo 3 do 5 metrów, wliczając ogon, choć zdarzają się osobniki nawet 6-metrowe. Żywią się rybami i kałamarnicami, a ogona używają jak bicza do ogłuszania ofiary i do rozbijania ławic ryb na mniejsze. Stąd też ich przydomek – rekiny mocarze. Nie są agresywne wobec ludzi i rzadko notuje się jakiekolwiek niebezpieczne interakcje. Te arcyciekawe zwierzęta występują dość powszechnie w oceanach, jednak dość trudno je spotkać, ponieważ preferują głębokości poza zasięgiem nurków rekreacyjnych. Powszechnie uważa się, że występują one na głębokościach od 150 do 550 metrów, choć okazjonalnie widuje się je płycej. Nie potrzebują dostępu do dna morskiego, aby spać, tylko śpią w ruchu, pływając. Głębokość i środowisko, w którym występują, powoduje, że są trudne do uchwycenia, a Malapasca jest jedynym miejscem na świecie, gdzie spotkanie z tymi rekinami jest niemal pewne. Dlaczego? Odpowiedzią są pasożyty. Rekiny kosogony, podobnie jak inne duże organizmy morskie, często cierpią z powodu zewnętrznych pasożytów, które przyczepiają się do ich skóry, powodując podrażnienia czy infekcje. To dlatego rekiny, ale też manty i inne zwierzęta przypływają regularnie na tzw. stacje czyszczące, specjalne miejsca na rafach, gdzie przebywają ryby czyściciele. Rekiny krążą powoli nad rafami, a ryby czyściciele podpływają do nich i zjadają z powierzchni skóry te pasożyty. Daje to korzyść obu stronom, zarówno rekinom, jak i tym rybom. Jest świetnym przykładem związku symbiotycznego, z którego korzyści czerpią obie strony. Ryby czyściciele występują w wielu miejscach, głównie na przybrzeżnych rafach. Jednak rafy przybrzeżne to zbyt płytkie miejsce dla tych rekinów. Okolica Malapasca jest jednak wyjątkowa, a przyczynę tej wyjątkowości możemy zrozumieć patrząc na mapę dna morskiego. Na całym tym olbrzymim obszarze występują tylko albo rafy przybrzeżne, jak już powiedzieliśmy, mało użyteczne w tym przypadku, albo 300-metrowe głębie, gdzie ryby czyściciele nie występują. Są tu jednak dwie plamy, które odstają od krajobrazu. Te dwie plamy to podwodne góry, których najpłytsze miejsca to mniej więcej 12 metrów pod powierzchnią wody. Idealne zarówno dla ryb czyścicieli, jak i rekinów. Te miejsca to Monad Shoal i Kimut Shoal. Jeszcze kilka lat temu rekiny kosogony występowały głównie na Monad Shoal. Jednak od pewnego czasu zaczęły się tutaj pojawiać rekiny tygrysie, dużo większe i bardziej agresywne niż kosogony.
Rekiny kosogony przeniosły się więc na pobliski Kimut Shoal. Nasze pierwsze nurkowanie to próba zobaczenia rekinów tygrysich. Próba zakończona porażką. Nie widzieliśmy żadnej z tych pięknych ryb. Nie oznacza to, że ich tam nie ma. Monad Shoal to duży obszar i trudno trafić na takie miejsce, gdzie rekiny akurat przebywają. Szanse ich zobaczenia oceniałbym na jakieś 10%. Udało mi się jednak zobaczyć kilka innych interesujących ryb, jak murenę czy skrzydlicę. Była nawet ośmiornica. Kimut Shoal to zupełnie inna bajka. Ta podwodna wyspa jest dużo mniejsza i spotkanie tych rekinów jest tu niemal pewne. Kosogony są również ciekawskimi zwierzętami, więc często podpływają do nurków, naturalnie nie czyniąc im krzywdy, ale wywołując pewien dreszczyk emocji. Musicie przyznać, że wyglądają pięknie. I to już tyle na dzisiaj. Cieszę się, że dotarliście do końca. Zostawcie komentarz i do zobaczenia.